Witajcie kochani. Tematem dzisiejszego filmu jest pudełko o smaku kawy z mlekiem, czyli prezent dla nowożeńców. Zapraszam do oglądania. Bazą pracy jest pudełko z łuby i zaczynam od oszlifowania go papierem ściernym. Po oszlifowaniu maluję pudełeczko bejcą w kolorze orzech ciemny. Następnie dół pudełka oklejam paskami taśmy malarskiej i bardzo delikatnie maluję beżową farbą. Pudełka nie zabezpieczyłam wcześniej lakierem, dlatego że chcę, aby bejca zabarwiła mi farbę na brązowo. Przegwieczka także delikatnie obmalowuję beżową farbą. Na wierzchu pudełka odrysowuję sobie kształt wycisku, następnie oklejam obrys taśmą malarską i maluję na beżowo farbą akrylową. Farbę nakładam w kilku etapach na niezabezpieczoną lakierem powierzchnię. Dzięki temu tło, które powstanie, nie będzie jednolite. Kiedy pierwsza warstwa farby na wierzchu schnie, przemalowuję wycisk tą samą farbą, a następnie nakładam na wierzcho kolejne jej warstwy. Napis na wierzchu przygotowałam w kilku rozmiarach. Przymierzam, który wariant wygląda najlepiej w ramce i wycinam go.
Napis przenoszą na pudełeczko, korzystając z techniki transferu na lakier. Ta metoda przenosi grafikę w odbiciu lustrzanym. Jest to szczególnie istotne w przypadku napisów, dlatego już na etapie tworzenia grafiki czy też napisu do transferowania należy pamiętać o tym, aby była ona właśnie w odbiciu lustrzanym. Zaczynam od posmarowania lakierem grafiki, następnie smaruję wieczko w miejscu, w którym ma się ona znajdować. Potem kolejny raz smaruję grafikę lakierem i przykładam ją do wieczka. Następnie dociskam porządnie przez folię, tak aby usunąć wszelkie bąbelki powietrza z przestrzeni między kartką papieru a powierzchnią pudełka. Kiedy lakier wyschnie, spryskuję papier wodą i zaczynam go rolować. Robię to tak długo, aż pod palcami nie będę już czuła żadnych grudek papieru, a grafika będzie doskonale widoczna. Po zrolowaniu całego papieru zabezpieczam pracę lakierem. Następnie przyklejam do wieczka mój wycisk i kolejny raz, już po wyschnięciu kleju, zabezpieczam pracę lakierem. Na ramkę nakładam brązowy wosk, a następnie jego nadmiar usuwam chusteczką. Wosk, który pozostanie w zakamarkach, bardzo ładnie podkreśli wzór ramki. Na literkę I naklejam małe serduszko. Bok wieczka pudełka oklejam bawełnianą koronką w kolorze kremowym.
Następnie na bawełnianą koronkę naklejam dekoracyjną tasiemkę w kolorze brązowym. Gotowe pudełeczko prezentuje się tak. Listę użytych materiałów jak zwykle zostawiam w opisie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i zachęcam do subskrybowania mojego kanału.